Okay, so this is Dr. Larry Winiarski, engineer and father of the stove, which is very famous, and it's called the rocket stove. The rocket stove, yes. And I'm Wiesiek Stebnicki. Okay. The thing that I want to talk about today is how to use rocket stove principles to make a very clean burning incinerator, and with particular emphasis on cleaning up a very nasty, hazardous medical waste. Okay, so pan Winiarski powiedział, że dzisiaj będzie rozmawiał o tym, jak zrobić taką spalarnię do bardzo złych rzeczy, które są trujące, i zwłaszcza taką spalarnię, która będzie je spalała czysto, bez żadnych wyziewów trujących. But this incinerator, when it's properly operated, could also be used to destroy a lot of plastic waste. And Tego typu urządzenie, czyli piec, jest w stanie także spalać w czysty sposób plastik, odpady plastikowe. I have two ways of making this incinerator. The principle is the same for both of the ways, but one way requires like high-tech, very heat-resistant stainless steel. Ja mam dwa sposoby na to, żeby właśnie doprowadzić do takiego czystego spalenia, z tym, że i one są identyczne, ale jeden z nich wymaga bardzo wysoko odpornej stali na temperaturę i wymaga wysokiej jakiejś technologii skomplikowanej. And the other way can be built almost anywhere in the world where you can find good clay, some kind of sand or crushed up pottery, and some organic material. A ten drugi sposób na wykonanie tego samego urządzenia jest prosty. Wystarczy zaopatrzyć się w jakiś dobry rodzaj gliny, jakiś materiał organiczny, troszkę piasku i dzięki temu można wykonać właśnie taki piec przy pomocy tych składników. I developed the rocket stove technology in the early 1980s, and it has been a mission for me to give this technology to the world. So just about any place in the world, one can have a better combustion, cleaner burning, more efficiency. Okay. Ja właśnie wymyśliłem albo odkryłem, czy zaprojektowałem właśnie tą technologię tego rocket stove, czyli pieca rakietowego, po to, żeby w każdym miejscu na świecie ludzie mogli w czysty sposób, mając bardzo dobre spalanie i minimalne wyziewy, mieć dobre piece w każdym miejscu na świecie praktycznie. I to jest moja misja życiowa, żeby to propagować. The rocket stove technology has been employed all over the world. There are well over 1 million stoves using this technology. I teraz ta technologia już jest zastosowana w bardzo różnych miejscach na świecie, na wszystkich prawie kontynentach i ponad 1 milion takich pieców już pracuje. I have taught people how to make their own stoves out of local materials. Uczyłem ludzi, jak robić takie piece z własnych lokalnych materiałów. I have helped start stove factories. Pomogłem w założeniu takich fabryk tego typu pieców. And some of my students have gone to places like China and encouraged big factories to make mass production. I niektórzy z moich studentów pojechali do takich miejsc jak Chiny, gdzie zachęcili przemysłowców, żeby zaczęli żeby założyć takie fabryki masowej produkcji tego typu pieców. Now I want to discuss how to employ these principles
with another principle that's called the cyclone filter principle. I teraz chcę właśnie omówić, w jaki sposób tą samą zasadę zastosować przy użyciu dodatkowej zasady, która się nazywa cyklonem. Maybe the first thing to do is do a little review the basic rocket principles. Najpierw powiem, na czym polegają te podstawowe zasady pieca rakietowego. The first principle in the rocket stove is do not put too much combustible or fuel into the stove at one time. Pierwsza zasada polega na tym, jeśli chodzi o operowanie takich pieców, żeby nie wkładać zbyt dużo jednocześnie materiału do spalania. If we were to put too much surface of fuel into the stove, you would heat the fuel so fast that you would boil off more smoke than could be burned up. Jeżeli zbyt dużo takiego materiału, na przykład drewna, włożysz jednocześnie, to spowodujesz gotowanie pewnych olejów czy innych rzeczy, które są w tym drewnie, szybsze niż jest to możliwe, żeby to spalić. When a fuel like wood or other biomass or even plastic, when it is heated, the first thing has to happen is that it has to dry out. Any water that's in it has to be evaporated. Jeżeli jakikolwiek materiał do spalania, czy to drewno, czy nawet plastik, jest zaaplikowany do takiego pieca, to pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć, to to, żeby ta woda została szybko odparowana. The next thing that has to happen is that the solids have to vaporize. Druga rzecz to musi być to, że te materiały solidne muszą zamienić się w gazy, muszą odparować. It's not the solid that burns, it's the gases that come off the solid that burn. To nie te materiały solidne się palą, tylko te gazy, które dzięki gazyfikacji tych solidnych materiałów powstają, to one właśnie płoną. For instance, when you start the wood heating, it has to dry out, the water has to evaporate, and then successively each of the things that make up the wood, for instance, when wood is slightly heated, there are alcohol-based. Więc najpierw, jeżeli drewno się podgrzewa przed spalaniem, to ono wydziela parę, a potem poszczególne gazy, zależnie od ich lotności, się spalają. Przykładowo alkohol. Now, often these are what give the smell to the wood. Często to właśnie te gazy dają konkretny aromat jakiemuś drewnu. And then, as the wood is heated, it starts to volatilize the oils. I wtedy konsekwentnie, w dalszym ciągu, wtedy w miarę podwyższonej temperatury następne oleje, frakcje oleju się podgrzewają, olei różnych. Yeah. Each type of oil boils off the wood at a slightly different temperature. Każdy z tych olejów, każda frakcja przy innej temperaturze się wydziela. At very high temperatures, you boil off even the very thick oils, the creosotes. Przy bardzo wysokich temperaturach nawet kreozyle, czyli takie ciężkie oleje się zamieniają w pary, w gazy i też odparowują. So when these vapors that are normally invisible, when they hit cold air, they condense into oil droplets. I kiedy te gazy
schładzają się pod wpływem zimnego powietrza, czy temperatury ogólnie, to one wtedy się skraplają. Now, these oil droplets are basically wasted fuel. I te skropliny są właściwie zmarnowanym paliwem. Go. Okay, 1, 2, 3. These oil droplets are really wasted fuel. In order for them to burn, they have to re-evaporate. Więc żeby one mogły się spalić, one muszą na nowo odparować, zamienić się w gaz. If you have too much surface of wood heated, like in a fireplace, it boils off the gases, but then there's a lot of cold air that comes over the wood, and this cold air condenses that into droplets, and then these oil droplets, and some of them are like creosotes, go up the chimney unburned, and they may even coat the sides of the chimney. I jeżeli zbyt wiele tego drewna usiłuje się podgrzać zbyt wcześnie albo zbyt szybko, to wtedy właśnie te skropliny i wśród nich także ten kriozol, one też one wychodzą w formie dymu do komina i mogą nawet osiąść na tym kominie albo dostać się do atmosfery. Okay, so it's very important not to boil off more oil vapors at any one time than you can really burn completely. Więc jest bardzo ważne, żeby nie produkować tych zbyt wielkich ilości tego gazu, większych niż temperatura wytworzona jest w stanie doprowadzić do ich spalenia. So when these gases, these oils are boiled off the wood, what is left over is charcoal, basically pure carbon. So, jak te gazy się już wypalą, to co pozostaje po spaleniu to jest węgiel drzewny, czyli węgiel. But for the carbon to burn, first it has to be converted to carbon monoxide. Ale żeby ten węgiel się spalił, on najpierw musi być zamieniony w carbon monoxide, czyli taki odpowiedni gaz. And then the carbon monoxide has to mingle with more air to actually produce a flame to burn, and the final result is carbon dioxide. I wtedy ten gaz musi wymieszać się z tlenem z powietrza, żeby spłonąć, i powstaje kolejny gaz, który się nazywa carbon dioxide, czyli jakieś tam 2 atomy ma węgla, dwuatomowy. Now, if you were to somehow remove the carbon monoxide right after it was produced, this would actually run your car engine. Gdybyś był w stanie jakoś zebrać, jakby to powiedzieć, no, zrobić taki harvest tego pierwszego gazu, to na tym gazie można by właściwie już, tym gazem można by napędzać samochód. And this was done a lot during the Second World War. I to się działo podczas II wojny światowej. But it had been done 50 years before that, when the internal combustion engine, like the gasoline engine, was first invented. Ale to się też działo na początku, kiedy początkowo jakoś zaprojektowano, wymyślono silnik samochodowy spalinowy. And modern day people kind of forget that before we had natural gas, like from the oil fields, that the streets were lighted and houses were lit, like in the last part of the 1800s up until about 1950. Big cities had their own gas works.
usually Współcześni ludzie zapomnieli, że do końca XVIII wieku duże miasta były oświetlane gazowymi lampami i miały te miasta własne gazownie. And in the gasworks, there were gigantic stoves that were just burnt in such a way to make carbon monoxide, and when they were burning very hot, they would break water into hydrogen and oxygen. I właśnie te gazownie spalały materiał w taki sposób, żeby ten jednotlenek węgla tworzyć i także, żeby rozkładać wodę na tlen i na hydrogen, to jest Wodór. na wodór. And this mixture of gases was piped around town to run the gas stoves or to light gas lanterns. I właśnie ta mikstura, ta mieszanka gazów była pompowana przez system rur i używana do ogrzewania domów i do oświetlania, a także do gotowania. But when cheap natural gas became available, Ale kiedy ten naturalny gaz tani zaczęto pompować, they stopped doing this. przestano to produkować w ten And sposób. a lot of these gas factories were destroyed I dużo tych gazowni zostało zniszczonych or turned into museums. albo zamienionych w muzea. Yeah. But basically, all combustion is pretty much the same. Ale w zasadzie całe spalanie polega na tym samym. The idea is that once your solid material or even liquid material is turned to a gas, you need to mix it with air or oxygen from the air, and just the right combination, the right proportions, in order to get the cleanest burn and the hottest burn. I zasada tego spalania ogólnie polega na tym, że po zgazowaniu jakiegoś materiału stałego albo nawet płynu miesza się go z tlenem z atmosfery lub z tlenem i wtedy odpowiednie proporcje tlenu do tego gazu tworzą najlepsze spalanie, najczystsze. There has been a movement maybe in the last 30 or 40 years Przez 20-30 ostatnich lat jest pewien ruch, to convert wood waste or other biomass into little pellets. który polega na tym, żeby zamieniać odpady drzewne lub inne biomasy na pelety, na takie malutkie tabletki jak gdyby. And the secret of these stoves working so well or so cleanly is the pellets are just metered or just dribbled into the stove a little at a time. I cały sukces tego czystego spalania i efektywnego spalania tych pelet polega na tym, że one są wrzucane i mieszane z tlenem po trochu. So you're not gasifying too much surface. Także nie gasyfikujesz, nie musisz ogrzewać zbyt dużej powierzchni jednocześnie. And this principle of metering the fuel was actually developed and known from about 1920 to 1960 because sawdust was cheap. I ta zasada takiego dozowania paliwa jest znana od 1930 lat, 60 lat, dlatego, bo trociny były tanie i dużo ich było. And they had special adapters to the furnaces of the big stoves I oni mieli specjalne takie dodatki do dużych pieców, that were in the basements of houses które były w piwnicach domów, or hotels, big czy hotels. hoteli. And instead of putting a big pile of sawdust, I zamiast wrzucania dużej takiej sterty trocin,
inside the stove where it was hot, where it would produce too much smoke, I co by spowodowało zbyt wiele dymu. they had a special fire grate. Oni mieli specjalne takie schody, jak gdyby w tym miejscu spalania, Where only w piecu. a small amount would be on the steps of this grate, Gdzie tylko niewielkiej ilości na tych poszczególnych schodach tego Yeah. paliwa, czyli trocin były yeah. dozowane. And as this burned out, I kiedy to się spalało, there was a slot with an adjustable door that the stuff that got out of the way by burning would allow more to fall in. i to pod kątem wsuwało się powoli, proporcjonalnie w miarę jak się spalały te poprzednie trociny, wsuwały się następne trociny, ale nigdy nie było ich bardzo dużo naraz. And this system worked without fans, just the chimney, the natural draft I ten system działał bez żadnych nadmuchów. would provide, enough force to Wystarczył komin, to blow the air through. żeby zasysać tworzyć ruch powietrza. Yeah, and you didn't have to pelletize the sawdust. Nie trzeba było wtedy robić z tego tych paletek, Yeah, it would just gradually tylko to keep stopniowo falling. spadało tam na te stopnie. And I've used that principle to burn a wide variety of shapes and sizes of fuel. I ja używałem tej zasady do spalania bardzo różnych, różnokształtnych i różnowymiarowych paliw. And when the units are big, Kiedy te jednostki spalania są duże, like to fire a big boiler for a train na or something przykład like, do podgrzewania jakiegoś dużego pojemnika, boilera, na przykład pociągu, then instead of sawdust, you can use mashed up wood or wood chunks. to wtedy można używać zamiast trocin kawałków drewna. Yeah, it's mainly a matter of the scale of the geometry. To tylko chodzi o skalę geometrii. So, the first principle of clean burning is to regulate the fuel, so you're not heating too much at one time. Pierwsza zasada spalania to chodzi o regulowanie ilości paliwa, nie za dużo naraz. So, on a small cooking stove, Z takim małym do gotowania, jeśli chodzi o mały do gotowania piec, we can arrange that the operator just gradually pushes the wood in a little bit at a time, so only at the wtedy ends of można spowodować, że ten operator ten, który jest piecowym, nazwijmy to tak, stopniowo, po kawałeczku wpycha stopniowo te patyki, czy drewno. Now, that's for when the wood is more or less horizontal. Ale to jeżeli jest horyzontalnie umieszczony, czyli Yeah. poziomo. But you can also adapt these principles so the wood is more or less vertically. Ale można też tą zasadę w ten sposób stosować, że drewno jest bardziej pionowo ustawione, But only the ends are burning. ale wtedy tylko te końcówki się spalają. So as the ends burn off, the wood feeds Także itself. kiedy te końcówki się spalą, to wtedy te kawałki drewna schodzą coraz niżej. Okay, so now the next principle is that Druga zasada to jest taka. where the burning actually takes place, Tam, gdzie spalanie się odbywa, w komorze spalania, one wants the air that comes in at that particular point to have a little bit of a higher velocity. żeby w tym miejscu mieć większą szybkość. It's like when you start a fire, To jest tak, jak zaczynasz ogień, sometimes you get the fire to burn hotter if you blow on it. to pomaga dmuchnięcie. Or if the blacksmith wants to make a super hot fire, Albo kiedy kowal chce rozgrzać bardzo wysoki ogień, he wysokotemperaturowy, has a device like a bellows to or ma a jakieś fan, miechy czy jakiś nadmuch, yeah, to
blow air in żeby więcej tlenu at high tam velocity. wepchnąć pod większą szybkością. But he has to be careful Ale musi być ostrożny, not to put in too big a volume of air. żeby nie wepchnąć zbyt dużej ilości tego Yeah. powietrza. So the idea of getting a clean burn is to try to have the air and the fuel in the right proportions. Więc ta idea tego właśnie spalania polega na tym, żeby mieć powietrze i paliwo w odpowiedniej proporcji. It's kind of like when you drive your car on gas. To jest tak jak kiedy na przykład jedziesz samochodem, You don't dump a cupful of gasoline into each cylinder. to nie jest tak, że ty wlewasz cały kubek benzyny do każdego cylindra. The carburetor has to adjust just the right amount of air and fuel Gaźnik jest tak regulowany, że daje proporcjonalną ilość paliwa i tlenu, powietrza. Now, in order to ensure that every molecule of fuel gets its chance to mingle with the right proportion, of oxygen, I żeby się upewnić, że każda cząsteczka tego paliwa zgazowanego wymiesza się z odpowiednią ilością tlenu. Now, this means that you probably always, for clean burning, have to have a little excess air. To oznacza, że do spalania potrzebna jest troszeczkę ekstra ilość powietrza. But if you have too much extra, Ale jeżeli masz za dużo ekstra, if you have too much extra air, you'll actually cool the fire. to wtedy schłodzisz ten ogień. Now, we don't want the fire to become an air heater. We want the fire to burn as hot as possible for the job that we want it to do. My nie chcemy, żeby ogień był zużyty do podgrzewania powietrza. My chcemy, żeby on wykonał tą pracę, do której jest przeznaczony. So, how we regulate the air fuel is very important. Więc to jest bardzo ważne, w jaki sposób reguluje się tą właśnie proporcję powietrza i paliwa. And a lot of us don't remember in the old days, our Boy Scout technology, or how the fellow used to shovel the coal into the steam locomotives. I bardzo wielu z nas nie pamięta tego, jak to było w harcerstwie, albo jak palacze wrzucali ogień do pieca. Wrzucali paliwo do pieca. He had to be an expert on arranging like the coal on the grate, so it was very distributed evenly. And także ten, który wrzucał na to palenisko zrobione z takich prętów ten węgiel przykładowo, to on musiał być ekspertem do tego, jak to szuflować, żeby to się odpowiednio tam rozłożyło. And nowadays, sometimes people will design, big furnaces or incinerators, and they don't pay enough attention to how well the air and fuel are going to be mixed. I bardzo, bardzo często ludzie, którzy teraz projektują jakieś piece, nie zwracają na to uwagi, jak powietrze i paliwo będą mieszane. So, if you have a big combustion chamber and you have a pile of fuel on one side and the air on the other, you're not going to get a very clean burn. Więc jeżeli masz bardzo dużą komorę spalania i z jednej strony masz górę paliwa, z drugiej strony dostęp nieograniczony powietrza, to nie będziesz miał zbyt dobrego spalania. The air and fuel need to be homogeneously mixed as early as possible in the combustion to ensure that each molecule of fuel can find the right amount of air. Więc to musi być to mieszanie tych molekuł tego paliwa musi następować we wczesnym etapie spalania. And there is a saying that to have a good combustion, you need three things.
Jest takie powiedzenie, że żeby mieć dobre spalanie, to potrzebne są 3 elementy. Time, Czas, temperature, temperatura and turbulence. i ruch, turbulencja, Yeah. But czyli mieszanie. I'm going to say something slightly different. Ale ja powiem to troszeczkę inaczej. Random turbulence does not help you. Takie mieszanie, takie zamieszanie Yeah. od czasu do czasu, takie przypadkowe, niewiele pomaga. The most important thing is to have the air and fuel very mixed from the beginning. Najważniejsze jest to, żeby powietrze i paliwo były bardzo dobrze wymieszane od samego początku. So if you have the fuel put in incorrectly over on this side Jeżeli masz paliwo umieszczone niewłaściwie, na przykład po tej stronie, and the air more on this side, a powietrze po tej stronie, the random turbulence is a very inefficient way of hoping that these will mix. to ta przypadkowe mieszanie nie będzie wcale efektywne. Okay, so in the rocket stove, it's very important that people understand these Także przy principles. piecu rakietowym to jest bardzo ważne, żeby ludzie rozumieli tą zasadę. And to get the high velocity, which we can use, for good mixing, I aby uzyskać tą dużą szybkość tych gazów, która może być wykorzystana do mieszania, we want to have a tall, insulated combustion chamber to chcemy mieć wysoką izolowaną komorę spalania. And this vertical combustion chamber acts like a chimney. I ta wysoka komora spalania działa jak komin. It makes sure that the gases that are filling up this chimney are very, very hot. Który zapewnia, że przez tą izolacyjność, zaizolowanie, że te gazy są bardzo w tej komorze bardzo gorące. And the hot gases are lighter and more buoyant, and as they want to rise up, they create a suction that brings air in at a relatively high velocity. I te gazy, które są już bardzo rozgrzane, one bardzo szybko idą do góry i zasysają powietrze, dając dużą szybkość mieszania. So in a simple rocket stove, we try to have the thing that we're trying to cook or heat up high enough that we can take advantage of this chimney effect. Więc w takim prostym piecu rakietowym my wykorzystujemy właśnie tą zasadę kominową i chcemy, żeby ten